Dobry wieczór, szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie w pierwszym regularnym odcinku z serii 8 twarzy. Tak jak zapowiadałem, 8 historii, 8 biblijnych postaci, 8 obrazów miłosierdzia, które robią z nas prawdziwą świątynię Bożą, gdzie oddaje się Bogu chwałę. Dzisiaj pierwsza postać, pierwsza scena. Otóż, moi drodzy, serdecznie Was zapraszam, żebyście sobie zajrzeli do 13 rozdziału Księgi Rodzaju. Jest tam historia Abrahama i jego bratanka Lota. Historia, która pokazuje pierwszą twarz miłosierdzia, o której chciałbym, żebyśmy pomyśleli. Krótko opowiem tylko, co jest w tym rozdziale. Otóż Abraham ze swoją żoną, ze swoim dobytkiem, ze swoją rodziną, również ze swoim bratankiem i jego rodziną, opuszcza Egipt po pewnym czasie tam przebywania, udaje się do krainy Negebu, stamtąd do Betel, gdzie zamierza osiąść. Abraham jest już wtedy bardzo zamożnym, bardzo bogatym, bardzo naprawdę zasobnym w dobytek, w zwierzęta, w majętności, w bogactwa człowiekiem. Lot jest trochę uboższym, ale również posiadającym już wiele posiadłości, wiele dóbr, wiele trzód człowiekiem. Kiedy zamierzają się w tej krainie osiąść, dochodzi do sporu między pasterzami obu tych dwóch mężczyzn. Mianowicie prawdopodobnie zaczęli wypasać te swoje stada i okazało się, że jest za mało miejsca. Że ogromne, wielkie stada Abrahama zajmują mnóstwo miejsca, duże, może nie tak wielkie, ale również ogromne stada Lota zajmują dużo miejsca i pasterze wchodzą w sobie w drogę, w paradę. Wystąpił konflikt między nimi. Zaczęli się kłócić, kto ma pierwszeństwo. Pewnie słudzy pasterzy Abrahama mówili, że to oni są ważniejsi, bo ich pan Abraham jest bogatszy, ważniejszy i tak dalej. Lot jest tylko bratankiem. Doszło do kłótni. Kiedy zobaczył to Abraham, powiedział jedną, myślę, z najpiękniejszych rzeczy, jaką można znaleźć w Księdze Rodzaju. Jedno z najpiękniejszych postaw Abrahama, jaką można u niego znaleźć. Otóż Abraham powiedział: skoro jesteśmy rodziną, skoro jesteśmy ludźmi bliskimi sobie, po co nam te kłótnie? Po co ma być spór między mną a tobą, Locie? Po co mamy również skłócać naszych pasterzy? Mówi, ta ziemia, skoro jest za mała, to musimy się jakoś rozdzielić. I mówi do Lota, popatrz sobie po okolicznych krainach, rozejrzyj się po tej ziemi. Gdzie ci będzie dogodnie, tam pójdź. Jeżeli będziesz chciał pójść w prawo, bo tam będzie dla ciebie dobrze, ja pójdę w lewo. Ty pierwszy wybierz, co będzie dla ciebie lepsze. Tak się stało. Lot się rozglądnął i zobaczył, że ziemie od tego miejsca, gdzie stali, aż po Sodomę, Dolinę Jordanu, są rzeczywiście urodzajne, są nazwane w Księdze Rodzaju, że były jak ogród rajski. Więc wybrał dla siebie właśnie tą część. Abraham, przypuszczam, uśmiechnął się delikatnie, widząc zachłanność swojego bratanka, zostawił mu tę ziemię, a sam oddalił się w drugą stronę. Rozdział się kończy bardzo piękną sceną. Otóż wtedy, kiedy Abraham odchodzi do tych mniej urodzajnych, do nie tak rajskich ziem, podchodzi do niego Pan Bóg i błogosławi Abrahama po raz kolejny już w jego życiu niezwykłą obietnicą. Mówi, spójrz w prawo, spójrz w lewo, spójrz na północ, na południe, ku morzu, rozejrzyj się gdzie tylko chcesz. Wszystko to Tobie oddam. Czyli mówi, chociaż straciłeś, chociaż zdecydowałeś się oddać swojemu bratankowi lepszą ziemię, zobaczysz, jak ja Ci na to odpowiem. Będziesz w posiadaniu wszystkich tych krain. Otóż, moi drodzy, to jest pierwsza twarz miłosierdzia. Taka twarz
trudna, choć jeszcze można powiedzieć nieekstremalna. Taka twarz, na którą czasem trudno nam się jest zdobyć, ale która nie jest jeszcze pewnie jakimś szczytem okazywania miłosierdzia. Jaka to postawa? To jest twarz, która mówi: najpierw ty, a dopiero potem ja. To robi Abraham. Czyli najpierw interesuje go to, co będzie dogodne, dobre, co będzie sukcesem, zwycięstwem dla kogoś, kto jest obok niego, a nie dla niego samego. Dla kogoś, kto jest obok, żeby to on miał pierwszeństwo do dobra, do korzyści, do przyjemności, do szczęścia. Kochani, pierwszy rodzaj miłosierdzia to nie jest od razu miłosierdzie, na które trzeba patrzeć w takim sensie, że jest gdzieś jakaś bieda, której trzeba zaradzić. Nie. Tylko to jest takie miłosierdzie, które pozwala innemu przed nami zdobywać szczęście i dobro. Cały świat nam powie, to jest naiwność. Cały świat nam powie, to jest coś, co jest absolutnie nieżyciowe. Przecież muszę się zatroszczyć o swoją własną rodzinę, o to, czy będziemy szczęśliwi, co będziemy mieć do jedzenia, czy będziemy mieć pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Cały świat powie, to jest głupota i naiwność. To nie jest mądre myślenie. Pierwszą twarzą miłosierdzia, o której chciałbym wam opowiedzieć, do której chciałbym was zaprosić, to jest właśnie to. Czyli ustąp innym, żeby to oni pierwsi mogli zdobywać szczęście, żeby to oni pierwsi mogli skorzystać z jakiegoś dobra, żeby to oni pierwsi, wiem jak to zabrzmi, mogli zdobyć jakieś stanowisko w pracy, jakąś lepszą, lepiej płatną posadę i tak dalej, i tak dalej. I tu nie chodzi oczywiście o to, że nam nie wolno robić dobrych rzeczy, mamy się o nie nie starać. Ale kiedy staniesz przed wyborem, ty albo ktoś obok, ty albo ktoś, kto stara się o to samo, ustąp mu. Pozwól, żeby on to zdobył. Co się stanie? Pan ci pobłogosławi w taki sposób, że sobie tego nawet nie wyobrażasz. I oczywiście mam nadzieję, że rozumiecie, postawa, która by miała oznaczać: ok, to ja ustąpię dlatego, że Pan Bóg potem da mi więcej, jest dokładną odwrotnością tej postawy. Nie. To Pan Jezus potem opowie w bardzo prostym zdaniu. Kto straci swoje życie, ten je zyska, kto je zachowa, ten je straci. Pierwszą twarzą miłosierdzia względem naszych bliskich jest ustępowanie i pozwalanie, aby oni byli pierwsi przed nami do dobra, do szczęścia, do zwycięstw, do tego, co dogodne. Bądź za nimi, bądź drugi, bądź w tyle. Pan Bóg pobłogosławi ci w niewiarygodny sposób. Kiedy tak okażesz miłosierdzie, to jest pierwszy etap, kiedy budujesz niezwykłą świątynię, kiedy składasz w swoim własnym sercu niezwykłą ofiarę Panu Bogu. Kiedy to, gdzie jesteś i to, jak kochasz, staje się naprawdę najmilszym sposobem bycia dla Boga. To jest pierwsza twarz miłosierdzia. Abraham i jego ustępstwo względem Lota. Nauczmy się tego. Jutro będzie oczywiście drugi odcinek. Jeśli nie chcesz go przegapić, tutaj możesz zasubskrybować Langustę. Odcinek trafi bezpośrednio do Ciebie. Będziesz mogła go obejrzeć, do czego serdecznie zapraszam i do zobaczenia jutro wieczorem. Z Panem Bogiem.